To jest tablica. Tablica. I dzisiaj będę mówił o nauce języka, language learning, nauka języka i rysował na tablicy. 1, 2, 3, 4. S. Jak słuchać. Słuchać to są słuchawki. I ty musisz słuchać. Musisz słuchać języka. C. Jak czytać. Czytać. Musisz czytać. Czytać książki. P. Jak pisać. Pisać. Musisz pisać. Pisać. I ostatnie, bardzo ważne, really important, bardzo ważne, M jak mówić. Mówić. Musisz mówić. Ja teraz mówię do ciebie po polsku i ty też musisz mówić. Jak ja uczę się języka, to skupiam się na mówieniu. Skupiam się na mówieniu, na komunikacji. Mówienie, komunikacja. Nie umiem dobrze rysować. Jest 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poziomów języka. A1 i A2 to jest początkujący, beginner. P jak początkujący. B1 i B2 to jest średnio zaawansowany, intermediate, średnio zaawansowany. I C1 i C2 to jest zaawansowany, advanced. No pięknie. Rozumiesz to? Ja znam 4 języki. W sumie znam 3 i zacząłem się uczyć 4. Znam 3 i zacząłem 4. Ja jestem początkujący z portugalskiego. T jak portugalski. Jestem początkujący. Jestem średnio zaawansowany, intermediate z angielskiego. A, N, G, średnio zaawansowany. Jestem zaawansowany, advance, umiem dużo z hiszpańskiego. Jak hiszpański. I jestem native speaker, jestem native'em z polskiego. Jestem N jak native z polskiego. I na każdym z tych poziomów używam platformy italki, żeby mówić, żeby rozmawiać na italki z native'ami. Empecé a probar hablar con nativos. A mí me gusta la plataforma Italki y hasta hoy en día la estoy usando. Me di cuenta que es algo que me gusta, etcétera. Yo también aprendí mucho, por ejemplo, gracias a YouTube. Incluso en este primer video hablaba sobre cómo aprendí español y hablaba sobre YouTube y Italki. Używam platformy italki, żeby rozmawiać z native'ami. Z portugalskiego, angielskiego, hiszpańskiego. A ty możesz używać platformy italki, żeby rozmawiać z native'ami
polskiego. Masz dużo właśnie uczniów, którzy uczą się polskiego jako obcego? Tak, całkiem sporo. Wszyscy się zawsze dziwią, ale jest bardzo wiele osób, które gdzieś tam żyją na przykład w Stanach, ale dziadek albo babcia byli właśnie Polakami i oni przez to, że gdzieś tam mają te korzenie polskie, chcą się uczyć, albo poznają kogoś w Polsce, z kim gdzieś tam wchodzą w relacje, więc też właśnie chcą się dlatego uczyć języka, więc wbrew pozorom tak, jest sporo tych osób. Ja uczę się języka, żeby rozmawiać, żeby komunikować się. Komunikować. Communication. I to jest dla mnie najważniejsze. I żeby być w stanie, to be able, żeby być w stanie rozmawiać, musisz rozmawiać. Jak ktoś jest taki początkujący, to zaczynamy sobie od listy takich 100 najbardziej podstawowych słów i już od pierwszej lekcji próbujemy gdzieś tam to wykorzystywać w praktyce. Pokazuję im różne zdjęcia. Zdjęcia też są bardzo fajną metodą na sam początek, bo po prostu widać o co chodzi temu nauczycielowi, więc to też można fajnie sobie wykorzystać. Jeśli chcesz spróbować lekcji polskiego z Patrycją albo z innym nauczycielem polskiego na iTalki, to z moim kodem KAMIL5 masz 5 euro zniżki na pierwszą lekcję za minimum 10 euro. I oferta obowiązuje dla pierwszych 50 osób. Ja polecam Ci iTalki i warto spróbować. Kup pierwszą lekcję i daj mi znać w komentarzu, co myślisz. Ja teraz zacząłem uczyć się od zera, from zero, from scratch. Zacząłem uczyć się od zera portugalskiego. Uczę się portugalskiego i zacząłem kupować lekcje na iTalki, żeby rozmawiać od pierwszego momentu. No meu tempo livre gosto de ler livros. Gosto fazer deporte, esportes. Gosto fazer esportes e também gosto passar tempo com minha família, com mi cachorro, sí, con mi cachorro, con mi cachorro y con minha con minha mulher, o minha esposa. E gosto passar tempo con mi cachorro i minha esposa. Kupuję lekcje na iTalki i próbuję rozmawiać. Jeśli wymawiam coś źle, to nauczycielka mi pomaga. A jeśli nie wiem jak coś powiedzieć, to nauczycielka tłumaczy mi po angielsku. Ja lubię iTalki, bo tam nie ma abonamentów. Mogę kupić tylko jedną lekcję, just one class. Mogę kupić tylko jedną lekcję i spróbować. Jeśli podoba mi się nauczyciel, to mogę kupić więcej lekcji. A jeśli nie, to mogę spróbować z innym nauczycielem. Lubię też, że jest dostępny grafik, schedule, grafik. I mogę kupić lekcje wtedy, kiedy mi pasuje. Mogę kupić lekcje rano, po południu albo wieczorem. Wtedy, kiedy mi pasuje. Mogę rozmawiać z native'ami bez wychodzenia z domu. Z mojego domu mogę rozmawiać z native'ami z Portugalii, z Anglii, z Hiszpanii i skąd tylko chcę. No ja też mam właśnie tę perspektywę uczenia, bo też korzystam z iTalki jako uczeń. Czego uczysz się na iTalki? Włoskiego i trochę chińskiego. O, chińskiego. Tak, tak. A jeśli ty mieszkasz w Ameryce, w Azji, w Europie, w Australii, możesz rozmawiać z Polakami po polsku. I właśnie w ten sposób, przy pomocy iTalki, zacząłem rozmawiać z native'ami, native speakerami z hiszpańskiego i doszedłem z poziomu początkującego na zaawansowany.
Sí, pero no es que polacos estamos, no sé, Pues mira, duros. mira qué algo así. triste está Camilo. Mira qué triste está. Está súper triste, vamos, no sonríe, nada, es un desastre. Pero ¿sabes qué es? ¿Qué pasa? Que también I dzięki temu, że zacząłem rozmawiać z native'ami z hiszpańskiego w moim domu, teraz mogę rozmawiać z nimi w prawdziwym życiu. Dlatego, żeby dojść od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego i ze średnio zaawansowanego do zaawansowanego, musisz mówić. Ucz się, mów i bądź fluent. Mów płynnie. I pamiętaj, nie musisz być perfekcyjny, żeby zacząć mówić. Musisz zacząć mówić, żeby być perfekcyjny. You don't need to be perfect to start speaking. You need to start speaking to become perfect. Więc wpadaj na italki, kod Kamil5, 5 euro zniżki na pierwszą lekcję za minimum 10 euro dla pierwszych 50 osób. Nie bój się, mów po polsku i daj mi znać, co sądzisz. To, że rozumiem jakiś tekst, a to, że potem jestem w stanie te słówka wyciągnąć z głowy i użyć ich w rozmowie, to też jest w ogóle całkiem inna umiejętność. Dziękuję bardzo, Patrycja, za Twój Ja czas też bardzo dziękuję. i wpadajcie na italki. Wszystkie linki masz w opisie. Jeśli chcesz spróbować z polskim nauczycielem, w komentarzu zostawię Ci link do Patrycji, z którą rozmawiałem i możesz kupić z nią lekcję lub z innym nauczycielem polskiego. Nara!